Partnerem odcinka jest bank Crédit Agricole, który życzy Państwu wspaniałych wrażeń podczas zwiedzania świata i podczas oglądania niniejszego programu. Buenos dias, moi drodzy. Opuściliśmy Asunción, by pokazać Wam, a i samemu zobaczyć paragwajską prowincję. No i dotarliśmy najpierw do miejsca, które nazywa się San Bernardino. To jest taki tutejszy kurort nad jeziorem Ipacari. To jest właśnie ów akwen. Miejsce zapisało się w historii choćby z tego powodu, że bywał tutaj dość często Saint-Exupéry. On był pilotem, pilotował również hydroplany i miał tutaj narzeczoną. No więc wsiadał w swoją maszynę w Buenos Aires i lądował tutaj na wodach Ipacari, by ją odwiedzić. Łagodniejszy klimat jezioro chłodzi, więc w XIX wieku założono tutaj właśnie miejscowość San Bernardino. Założono. Kto ją założył? No, myślę, że będziemy mogli pokazać dowody na to, kto to był. Wizyta w miejscowej cukierni rozwiewa wszelakie wątpliwości w sprawie tego, kto ową miejscowość założył. Cukiernia to panaderia i konfiteria alemana, czyli cukiernia i ciastkarnia niemiecka. Zobaczcie, co tu mają. No mają tu pączki takie jak u nas i takie jak w Berlinie na przykład. Ich bin ein Berliner, powiedział Kennedy, kiedy Berlin został otoczony przez Sowietów. Chciał powiedzieć, że jest Berlińczykiem, ale tak naprawdę powiedział również, że jest pączkiem. I to właśnie takim pączkiem. Zobaczcie, szpryca, więc w środku mamy marmoladę. U nas to byłaby konfitura z róży, a tutaj jest to konfitura wieloowocowa. Mają też tu drożdżówki. Takie jak u nas, takie jak w Poznaniu, szneka z glancem. Zobaczcie, jak podali kawę. Kawa jest w kubku wielka, dokładnie taka, jaką się w Niemczech pije. To niezwykłe. To jest założone w drugiej połowie XIX wieku przez przybyszów z Niemiec. I o tych koloniach, o tej różnorodności właśnie będziemy jeszcze dzisiaj dość sporo mówić. A teraz Ich bin ein Berliner. Drożdżowy pączek, niech mnie dunder świśnie w środku Paragwaju. Będąc w Paragwaju, trudno nie poruszyć tematu kolonii. Kolonii rozumianych nie jako zamorskie posiadłości jakiegoś imperium, lecz jako wspólnoty rolnicze, bardzo często również narodowościowe czy też religijne. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o wojnie między Paragwajem a Brazylią, Argentyną i Urugwajem, w wyniku której to Paragwaj stracił niemal 70% męskiej populacji. No więc kraj potrzebował ludzi i zaczęto tych ludzi sprowadzać, głównie z Europy. I sprowadzano ich wedle klucza właśnie narodowościowego albo religijnego. Czyli przypływali ludzie z Niemiec. Byliśmy przed chwilą w niemieckiej kolonii. Dawano im ziemię po horyzont, ziemię, na której nie było nic. I mówiono, zróbcie coś z tym, możecie się tu osiedlić i macie specjalne prawa. Czyli nie będziecie służyć w miejscowej armii, możecie mieć własny samorząd, możecie kultywować własną religię, możecie tutaj robić co chcecie, tylko zagospodarujcie ową ziemię, ów szmat ziemi. No i
już w drugiej połowie XIX wieku zaczęto tworzyć tutaj takie kolonie, a proces nasilił się w okresie międzywojennym. Zatem mamy kolonie niemieckie, przed chwilą, mamy kolonie polskie, były też kolonie francuskie, ale mamy kolonie również menonickie i to jest właśnie taka kolonia. Widzieliście bramę wjazdową na ten ogromny teren. Kiedy Menonici tutaj przybyli, czyli ta wspólnota religijna z Niderlandów, z Prus, z części Niemiec, mamy po nich pamiątki również u nas, Żuławy Wiślane, to Menonici, kujawsko-pomorskie również. No to oni ten teren wykarczowali, obsadzili i działają tu niezwykle sprawnie. Ta kolonia najpierw tylko sadziła i zbierała. Potem zaczęła zajmować się przetwórstwem, no bo lepiej sprzedać towar przerobiony. No i to działa do dzisiaj. Działa niezwykle sprawnie i pamiątki po tym również w kuchni, w napisach, w nazwiskach, w cmentarzach, w świątyniach są pamiątki, nie martwe pamiątki, żywy fragment tego, co kiedyś tutaj zrobiono, bo żyją potomkowie tychże, którzy tu przybyli. I my również, mam nadzieję, że nam się uda, pokażemy tropy polskie. A na razie musimy jechać dalej. Tu nad wejściem jest kamera. To wszystko jest bardzo sprawnie zarządzane. Trzeba swoją wizytę anonsować, więc w głąb nie wchodzimy. Zresztą w głąb to są gigantyczne posiadłości. W drogę, vamos, jedziemy dalej. Jesteśmy, moi drodzy, w miejscu wyjątkowym. Wyjątkowym nie tylko w skali Paragwaju, nie tylko w skali sąsiedniej Brazylii, w której za chwilę zresztą będziemy, ale w skali całego świata. Oto bowiem tama Itaipu. Przez długi czas największa tama na świecie. Dzisiaj tylko Chińczycy zrobili jedną trochę większą, ale jeśli chodzi o to, ile energii kto produkuje, to czasem Itaipu jest pierwsza, czasem ta chińska. Rzeka Paraná, czyli druga największa rzeka Ameryki Południowej. No i pomysł bardzo dobry, by skorzystać z odnawialnych źródeł energii i zasilić oba kraje w prąd pochodzący z elektrowni wodnej. Na ten pomysł już wpadli zarówno w Paragwaju, jak i w Brazylii w latach 60. W roku 75 budowa ruszyła na dobre i została zakończona 9 lat później. W tym czasie w Paragwaju rządził Stroessner, a w Brazylii rządziła również junta wojskowa, ale takowe rządy również miewają dobre pomysły. No i to jest gigant. Będę jeszcze o nim opowiadał, bo będziemy się przemieszczać. Jak powiedziałem, będziemy w Brazylii. Sama geneza nazwy Itaipu pochodzi z języka Guarani i oznacza ryczącą skałę. W tym miejscu, zanim postawiono ową tamę, był wodospad, była skała, o tę skałę uderzała woda. I to jest właśnie Itaipu, rycząca skała. Zresztą o tym wcześniej nie mówiłem, mówiłem dużo o kulturze Guarani w poprzednim odcinku, ale Paragwaj jest jedynym krajem w Ameryce Południowej, który jest dwujęzyczny. Są dwa oficjalne języki, w tym sensie dwujęzyczny. Dwa oficjalne języki, więc hiszpański, kastylijski i właśnie język Guarani. No i to na tyle, żebym się nie wyprztykał przed kolejnymi pięknymi miejscami w mojej opowieści o tym cudzie inżynierii. Jesteśmy już po stronie brazylijskiej. Żeby w ogóle taką tamę postawić, a jej mur liczy sobie blisko 8 kilometrów, trzeba było na czas budowy przesunąć koryto rzeki, zrobić sztuczne koryto,
i dopiero potem, kiedy budowa została ukończona, puścić wodę korytem właściwym. Przy tym pracowało 40 000 ludzi. Gigantyczna inwestycja. Jak powiedziałem, to jest wspólne dzieło Paragwaju i Brazylii. Zatem umówiono się, że oba kraje mają równoprawny dostęp do produkowanej tu energii. Ale Paragwaj jest znacznie mniejszy. Zatem co się dzieje? Cała energia paragwajska pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Głównie stąd. Ale to jest niewielki procent tej energii, która przynależy Paragwajowi. Więc całą resztę Paragwaj sprzedaje Brazylii, bo ta jest gigantem. Paradoks pewien, bo z jednej strony ingerencja człowieka, czyli zmiana koryta rzeki, postawienie tego wszystkiego, więc zmieniono pierwotny krajobraz. Ale dzięki temu wszystko to, co jest wokół tamy na dość dużej przestrzeni, sprawiło, że jest to praktycznie jedyne w tej chwili w Paragwaju miejsce, gdzie występuje odradzający się las atlantycki. Las atlantycki był niemal podobną rzeczą jak Amazonia. Trochę inaczej wyglądał, ale również chodzi o tropikalny, wilgotny las. I on w Paragwaju niemal całkowicie zniknął. Te kolonie, które widzieliśmy, wykarczowały owe tereny pod uprawy. Dosięgła nas tropikalna ulewa. I to właśnie dzięki temu, że tutaj pada przez cały rok, nie cały czas, ale przez cały rok, nie ma pory suchej i nie ma pory mokrej, to miejsce przez cały rok produkuje tyle samo energii. No i cóż jeszcze tutaj można dodać? Można jeszcze powiedzieć, ale to wyobraźnia sięga, musiałaby sięgnąć absolutu. Można próbować sobie uzmysłowić, ileż to beczek, baryłek ropy dziennie oszczędza Paragwaj na przykład i ileż to ton dwutlenku węgla mniej do atmosfery jest wypuszczanych dzięki temu, że cały prąd, który mają, pochodzi z energii odnawialnej. Teraz mamy widok na drugą stronę tamy. Tu jest spiętrzenie rzeki Paraná i ta woda po tamtej stronie zasila turbiny. I na koniec konkluzja. Mówienie o tym, że energia odnawialna jest zła, jest nie tylko populizmem i absurdem, jest po prostu kompletną głupotą. Paragwajczycy teraz eksperymentują z farmami fotowoltaicznymi, które są umieszczone na wodach tego jeziora i obliczają, że jakby tylko 10% powierzchni takową fotowoltaiką pokryć, to produkowałoby więcej energii niż ta jedna z największych elektrowni wodnych na świecie. Musimy coś przekąsić, a znalezienie miejsca, które przynajmniej w nazwie byłoby zgodne z wcześniejszą opowieścią, nie nastręcza żadnych trudności. Tu zaraz obok jest hotel i restauracja Munić, jakby powiedzieli miejscowi, czyli Monachium. Ale tutaj mamy jeszcze lepszy adres. Hotel Restaurante Austria. Ale heca, restauracja wygląda zupełnie jak austriacka Bierstuba, drewniany wystrój, ta boazeria, po prostu wszystko się zgadza. Zobaczcie, w czym podają piwo. No i kanapka tylko, bo naprawdę mamy czasu mało. Ale jaka kanapka? Z czym? Chleb pełnoziarnisty, ale w środku mamy pieczoną karkówkę, w środku mamy musztardę, w środku mamy konserwowe ogórki. Moi drodzy, jesteśmy w Paragwaju przy granicy z Brazylią. Takie rzeczy to tylko tutaj, może jeszcze w Brazylii i Argentynie. Heca na 100 fajerek, a kanapka? Austriaczka.
Jesteśmy w mieście przygranicznym Ciudad del Este, po stronie paragwajskiej, ale przy samej granicy z Brazylią. To miasto zbudowane na handlu, ale również na przemycie. Mamy tu trójstyk granic, Brazylia obok, ale Argentyna też niedaleczko. No więc przyjeżdżają tutaj na zakupy i Brazylijczycy, i Argentyńczycy, ale często też przywożą ze sobą rzeczy takie, które z kolei w Paragwaju są droższe, więc mamy duże centra handlowe, ale mamy również działalność tak zwanych kontrabandistas. Jak twierdzą, tutaj są najtańsze Rolexy w całej okolicy i podobno doskonałe, bo po pierwsze kosztują 100 dolców, po drugie, jak mówią, mają w sobie mechanizm Seiko i w związku z tym są niezawodne. Tak czy inaczej, to miasto założono dopiero w roku 1957. Nazywało się najpierw bardzo krótko Puerto Flor de Lis, potem przemianowano je na Puerto Presidente Stroessner, a po upadku dyktatury w wyniku referendum stało się Ciudad del Este. Ogromny chaos, mnóstwo samochodów na sąsiednich rejestracjach, sąsiednich krajów, znaczy się Brazylia głównie, ale też Argentyna. No i nie zostaniemy tutaj. Korzystamy z okazji, moi drodzy, no bo stąd do Brazil jest po prostu rzut beretem. Zobaczymy, co tam jedzą. Świetny pomysł, misiaczku. Świetny pomysł. Właśnie teraz na to wpadłem. Korek na moście granicznym nad rzeką Paraná był okrutny, ale jesteśmy już po brazylijskiej stronie. W miejscowości Foz do Iguaçu. Właśnie wyszedłem z hotelu. To jest ten budynek. I teraz, a propos tego, co tu jadają. Taki szyld moim oczom od razu po wyjściu z hotelu się ukazał. No więc to jadają również i tutaj. Ale ja tego nie chcę dzisiaj wieczorem jeść, dlatego że nie mam ochoty na knedle ze szpekiem, ani na rosół z fritapem, mit fritapem. No więc poszukamy czegoś bardziej typowego jednak dla Brazylii. Idziemy znaleźć churrasquerię. Oto właśnie typowa, najtypowsza brazylijska churrasqueria. Płaci się jedną sumę. W tym wypadku niecałe 100 zł i je się tyle, ile się chce. Głównie mięsa z rusztu. Nie zamawia się ich z karty. Panowie przychodzą i pokazują, co akurat jest gotowe i wedle woli odcinają po kawałku wielkości żądanej. Ale mamy też ogromny bufet sałatkowy z przeróżnymi rzeczami. Maniok, fasola, ryż, feijoada. Jak ktoś nie chce jeść mięsa z rusztu, to jest słynna feijoada. Mnóstwo jarzyn, tam sałaty, są też desery. I za to wszystko w ilości takiej, jak Adam odpowiada, płaci się właśnie te 90 zł. Oczywiście drinki są liczone osobno. Nie będę się skupiał tutaj w ogóle na makaronach. Zjem sobie 2, góra 3 plasterki mięsa i mnóstwo innych dodatków. I popiję chyba caipirinhą jedną. No i nastąpiła ta wspaniała chwila. Por favor. Pan kroi żeberka jagnięce, a pan kroi wołowinę. Na wózkach jeszcze przyjeżdża inny rodzaj wołowiny, mianowicie wołowe żebra, a to jest cała pikania. Obrigado. 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 No więc to jest moja pierwsza porcja tego, co tutaj na ruszcie się robi. Pokażę wam jeszcze, co wziąłem z tak zwanych sałatek. No bo mam tylko 2 alibi zielone, czy pod postacią sałaty oraz bulguru, ale to sałatki nie są, choć w tym dziale spoczywały. Mówiłem feijoada, jednak nie mogłem się powstrzymać.
czarna fasola razem z wieprzowiną ze skórkami. To jest coś, co nazwaliby Portugalczycy pastéis, a Hiszpanie croquetas. No to jest zdrowotna rzecz, akurat nieuskany ryż, ale to za momencik. Teraz to, bo to jest tutaj najważniejsze. Oni kroją małe porcje, bo to jest dobre, tylko jak jest gorące, ale potem od razu przychodzą i naprawdę można jeść ile się chce. Jagnięcina w punkt. Ona nie jest zrobiona tak jak Francuzi lubią, czyli lekko krwista, ale nie jest zrobiona też tak jak w Bośni, żeby się na włókna rozpadała. Jest doskonała. A wołowina? Wiecie, dobrze, że mam tutaj trochę tego. Czuję, że jak wrócę do Polski, będę jadł głównie coś takiego. I to nie przez dzień, dwa, przez 2 tygodnie, ale na razie cieszmy się tym, co jest. Chrupiąca, posolona morską solą skórka. A o tym nie mówiłem. To jest bardzo śmieszne. Dlatego, że leży w dziale sałatek. To jest chrupiąca wieprzowa skórka. Caipirinha jest. Moi drodzy, ta noc w Brazylii upłynie mi na intensywnym trawieniu. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest bank Crédit Agricole, wydawca przydatnej w czasie podróży karty kredytowej Maxima. Z tą kartą nie trzeba się zastanawiać, w jakiej walucie będziemy płacić i jaką walutę mamy w portfelu. Płacimy po prostu kartą w każdej walucie po bardzo dobrych kursach organizacji płatniczych i bez prowizji za przewalutowanie. To bardzo wygodne, bo przed wyjazdem nie trzeba biegać po kantorach czy też studiować tabel z kursami. W abonamencie premium można zacząć zyskiwać jeszcze przed podróżą, otrzymując zwrot części pieniędzy wydanych na zakup biletów lotniczych czy też wycieczkę z biurem podróży. Koniec kącika partnerskiego. Nazwa brazylijskiego miasta, które wczoraj wymieniłem, mogła Was już naprowadzić na zasadniczy cel naszej wyprawy po brazylijskiej stronie. Wodospady Iguaçu, Foz do Iguaçu. Trójstyk granic. Argentyna, Brazylia, gdzie jesteśmy, i Paragwaj. I ów cud przyrodniczy świata, dostępny od strony argentyńskiej i brazylijskiej. Właśnie dookoła tropikalna dżungla, to wszystko park narodowy, ale te wodospady można podziwiać, trzeba podziwiać. One są wyższe niż Niagara i 3-krotnie szersze. Oczywiście będziemy chodzić tylko tam, gdzie chodzić można, bo to jest ściśle kontrolowane, ale zobaczymy znacznie więcej. Czemu zawdzięczamy to cudo? Poza tym oczywiście, że zawdzięczamy je naturze. Bazaltowe podłoże i erozja. Erozja, która wytworzyła półki skalne. A tędy płynie rzeka Iguaçu. Iguaçu w języku Guarani oznacza wielką wodę. Iguaçu wpływa do rzeki Paraná, już w Paragwaju. Góra wodospadu to jest Argentyna, ale tam to widać z góry. A żeby zobaczyć majestat tego, lepiej właśnie być tu, czyli po brazylijskiej stronie. Zatem owe półki skalne, mnóstwo wody i kaskady, ogromne kaskady. Najbardziej spektakularna część, zwana Diablą Gardzielą, jest właśnie tam. To jest w tej chwili dość niski stan wody, więc wyobraźcie sobie, co tu się dzieje, kiedy tej wody jest znacznie więcej. Jak to można zwiedzać? Można to zwiedzać tak jak my, ale są też organizowane wycieczki łodzią. Jeśli chcecie, to możecie takową łodzią podpłynąć niemal bezpośrednio pod którąś z kaskad. Zatem jeśli chcecie zwiedzać tą łodzią, to też można, ale
Trzeba zawsze postępować zgodnie z regułami. Jeśli się tu chodzi, to tylko wyznaczone ścieżki. Są ostrzeżenia, by uważać na dzikie zwierzęta, uważać na węże. No i jeszcze jedna rzecz. Czy pamiętacie film Misja z Robertem De Niro i z genialną muzyką Ennio Morricone? Fragment tego filmu właśnie tutaj był kręcony. To jest niezwykły majestat. Mówiłem o Niagarze. By oddać jej cześć, trzeba powiedzieć, że Niagara w jednym wypadku jest lepsza. Otóż ma ona jednorazowy większy przepływ wody, ale też trzeba wspomnieć, że pani Eleonora Roosevelt, żona prezydenta Roosevelta, która przecież była wiele razy nad Niagarą, a przyjechała tutaj nad Foz do Iguazu, zobaczywszy to powiedziała: Pool Niagara, biedna Niagara. W kategorii wodospadów to jest top topów. Widzicie, ile ludzi? To jest drugie najpopularniejsze turystyczne miejsce w całej Brazylii. Najwięcej turystów przyjeżdża do Brazylii, do Rio w czasie karnawału i właśnie tutaj, by obejrzeć wodospady Iguazu. Na szczęście dopływ tych ludzi jest kontrolowany. Park Narodowy. Nie można sprzedać więcej biletów niż stanowią limity. No i za chwilę, zobaczcie, co tam jest. Winda. Za chwilę winda poniesie nas w górę i pożegnamy się z tym pięknym miejscem. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie jeszcze chwilę sycić oczy tym niezwykłym widokiem. Jesteśmy ponad 200 km od wodospadów. Jedziemy wzdłuż rzeki Paraná i jesteśmy dość blisko granicy z Argentyną. Wyskoczyłem na chwilę z auta, by dołożyć kolejny element do tej paragwajskiej układanki. Mieliśmy ślady niemieckie, austriackie, mieliśmy menonitów, a teraz miasto Pirapó, które jest kolonią japońską, najbardziej znaną w całym kraju, bo jest ich tutaj więcej. Po II wojnie światowej osiedlili się tutaj Japończycy i do dzisiaj tu mieszkają i kultywują również swoją kulturę. Są Paragwajczykami, mówią po hiszpańsku, pewnie wielu z nich mówi również w języku guarani, ale mówią również po japońsku, więc pamiętajcie, jeśli macie tu ochotę na kuchnię inspirowaną Japonią, to możecie tu wpaść. Jeszcze jedna jakże śmieszna rzecz. Otóż to jest jedyne miejsce w całym Paragwaju, gdzie grają w baseball. Zatem miejscowa, miasteczkowa drużyna baseballu jest przy okazji reprezentacją narodową Paragwaju w tym sporcie, bo nikt inny w baseball tu nie gra. Te układanki kolonii są dla nas bardzo ważne, bo właśnie tym tropem w tej chwili podążamy. Jestem teraz nad samą rzeką Paraná, po drugiej stronie Argentyna i dalej nie pojedziemy. To nie był dzisiaj długi dystans, jeśli chodzi o podróż samochodem, ale przez ładnych parę godzin chodziliśmy po wodospadach w ogromnym upale. Jesteśmy po prostu zmęczeni. Więc korzystamy z tego miejsca. To jest klub plażowy do kąpieli, do motosportów. Może ktoś się też przeprawić na drugą stronę, do Argentyny. Nie wiem, czy to jest legalne, ale za to wiem, co jest legalne i wskazane. Tutaj na górze działa restauracja. No i tam się jeszcze za chwilę zobaczymy. Siedząc w sąsiedztwie tak wspaniałej rzeki, grzechem byłoby nie skorzystać z jej zasobów kulinarnych. No więc dzisiaj na kolację, co za zaskoczenie, wyłącznie ryby. Żadnej wołowiny, żadnej jagnięciny. Ale jakie ryby? Tylko właśnie stąd, z tej rzeki. No więc zacznijmy od tego. Orado, czyli ryba, która po polsku nazywa się tygrys rzeczny. Ona w Paranie pływa, a jakże. To są pierożki empanadas pieczone, ale farsz nie mięsny, nie jarzynowy. Farsz z mieszanych ryb. Zobaczcie.
rybi piękny farsz. Jeszcze nie spróbuję, bo się zapcham i nie będę mógł mówić dalej. Mamy jeszcze dwie kolejne ryby. To jest paku. Paku to jest ryba z gatunku piraniowatych. Tak. Tutaj na tym odcinku Parany pływają piranie, ale te piranie nie atakują człowieka, natomiast człowiek je atakuje, znaczy się łowi, a potem zjada. To są niegroźne piranie. Nie dość, że niegroźne, to niezwykle smaczne. Soczysta rzecz. To jest cazuela. Cazuela to jest rodzaj naczynia glinianego. To jest hiszpańska nazwa, ale to oznacza również całą gamę dań z południowej Ameryki właśnie w takich glinianych naczyniach przygotowywanych. Bardzo często to jest mięso, może też być cazuela de marisco z owocami morza, ale ja mam cazuelę z ryby, którą znacie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, mianowicie surubi, czyli ten miejscowy sum, czasami bardzo wielki. Na wierzchu jest ser zapieczony, ale ten ser na szczęście tego nie zdominował. To jest doskonała rzecz, gdyż mamy rybny bulion, kawałki ryby i ten ser tylko taki mały kontrapunkcik w tym wszystkim robi. No a teraz spróbujmy empanady. Co jest w empanadzie najważniejsze? Ciasto nie może być zbyt tłuste, to powinno być pieczone. Pachnie uwodzicielsko rybą. Nawet bez sosu świetna rzecz. Zatem będzie się spało dobrze, będzie się spało lekko i w związku z tym będę Wam mógł jeszcze coś ekstraordynaryjnego pokazać. Jak wstanie dzień. Dzień dobry, moi drodzy. Pewnie pamiętacie, że wczoraj przy wodospadach Iguazu wspominałem film Misja. I na początku kolejnego dnia naszego w Paragwaju również tym tropem będziemy podążać. To miejsce niezwykłe nazywa się Santísima Trinidad del Paraná. Jak już wiecie, drugim oficjalnym językiem Paragwaju jest język Guarani. W kraju tym do dzisiaj mieszka około 200 000 Indian Guarani. Dlaczegoż to w innych miejscach Ameryki Południowej, tam gdzie Indian nie chroniły albo szczególnie wysokie góry, albo nieprzebyta, niedostępna dżungla, kultura indiańska nie przetrwała. A tutaj tak. To jest właśnie niezwykła historia, którą należy opowiedzieć w tym miejscu. Razem z kolonizatorami, razem z Hiszpanami i Portugalczykami do Ameryki Południowej zaczęli przyjeżdżać jezuici. Oczywiście ich pierwszym zadaniem była ewangelizacja ludności rdzennej, ale jezuici bardzo szybko zorientowali się, że bez ich pomocy Indianie wyginą. Byli oni przede wszystkim łupem handlarzy niewolników, umierali od chorób przywożonych przez Europejczyków, umierali z głodu. I jezuici zaczęli zakładać misje, tak zwane redukcje, których szczególne zagęszczenie było właśnie tutaj w Paragwaju. Redukcje, czyli takie wspólnoty. Jesteśmy na terenie jednej z pozostałości po takich misjach. Było tutaj tak naprawdę tylko 2 jezuitów. Cała reszta to byli Indianie Guarani. I owa wspólnota rolnicza utrzymywała się sama. Płacono oczywiście trybut władzy monarszej, koronie, w tym wypadku hiszpańskiej, ale to było tylko 10%. Cała reszta była dzielona pomiędzy tych, którzy tu mieszkali. Więc co to jest? To są pozostałości po domach Guarani. Kto tutaj rządził? Wspólnota.
Wódz indiański, wódz tej lokalnej społeczności był tak samo ważny jak jezuita. Jezuici uczyli w języku guarani, ale uczyli również hiszpańskiego tutaj, kastylijskiego, uczyli łaciny, uczyli astronomii, uczyli muzyki. Jezuici byli doskonale wykształceni, uczyli nowoczesnych technik rolnych, a z kolei Indianie uczyli jezuitów, na czym polega miejscowa flora, fauna, co znaleźć wśród rosnących tu rzeczy, by móc różne choroby powstrzymać. No i to kwitło. Akurat ten region słynie z uprawy mate. Stąd matę wysyłano do Peru, a Peru, hiszpańska kolonia, wicekrólestwo, płaciło za to złotem. To było bardzo bogate i dobrze zarządzane miejsce. No i idźmy dalej, bo dopiero się rozkręcam w tej niezwykłej opowieści. Owe misje welredukcje były oddalone od siebie maksimum o 50 km, po to, by mogły sobie wzajem pomagać. Miały swoje siły zbrojne. Żołnierzy Indian Guarani, wyposażonych w broń miejscową, ale również dostarczaną przez jezuitów broń europejską. Mieli też muszkiety. Z kim walczyli? No właśnie z handlarzami niewolników, portugalskimi handlarzami niewolników, którzy napadali owe kolonie, by pozyskać niewolniczą siłę roboczą. No i co się stało? Dlaczego to są tylko ruiny? Ruiny czego? Moi drodzy, ten kościół był wzorowany na słynnej, barokowej rzymskiej świątyni Il Gesù. To było 1:1 Il Gesù z Rzymu, jeśli chodzi o detale, jeśli chodzi o wielkość. Ruiny. Dlaczego? 100 lat później mamy wiek XVIII i działalność jezuitów budzi poważne zastrzeżenia, zwłaszcza na dworze portugalskim oraz hiszpańskim. Dlaczego? No bo płacą im 10% z tych misji, a mogliby przecież wyciągać z tego, mówię o dworze, znacznie więcej. Jezuici są niezależni, jezuici są potężni i zaraz na początku drugiej połowy XVIII wieku Marquis de Pombal, premier portugalski, wyrzuca jezuitów z Portugalii, z wszystkich portugalskich zamorskich posiadłości, a zaraz potem czyni to Hiszpania. No i misje upadają. Dzisiaj to ruiny, wspaniałe, ale ruiny. Ale dzięki temu właśnie, dzięki owemu niezwykłemu zagęszczeniu działalności jezuickiej na terenie Paragwaju, kultura Guarani, Indianie Guarani jako tacy w dalszym ciągu są jakże ważnym elementem tutejszego ludzkiego krajobrazu. Ciudad Tirol, no piękna nazwa paragwajskiego miasteczka, ale nie z powodu tej nazwy zatrzymaliśmy się tu, lecz z powodu tego nieczynnego już hotelu. Hotel Tirol del Paraguay. On po wojnie należał do pewnego Belga, eks-żołnierza Leona de Grela. To byli belgijscy faszyści. I w tym hotelu mieszkał Józef Mengele, anioł śmierci, ów zbrodniarz niezwykły z Auschwitz. I to było ostatnie jego miejsce pobytu właśnie w Paragwaju. Dowiedział się po pierwsze o porwaniu Eichmana w Argentynie, po drugie usłyszał, że ktoś w okolicy pytał się o niego, więc tam jest Paraná rzeka, więc on bezpośrednio przez rzekę dał dyla do Argentyny, stamtąd do Brazylii, tam utopił się w morzu. Hotel Tirol del Paraguay. Na koniec coś związanego bezpośrednio z naszą historią. Polacy zaczęli wyjeżdżać do Ameryki Południowej już w XIX stuleciu, ale głównie do Argentyny i Brazylii. Tutaj, do Paragwaju, jęli emigrować w dwudziestoleciu międzywojennym. Jesteśmy w miejscowości Fran. I co nas tutaj wita w centrum? Wita nas obok flagi paragwajskiej polska flaga, wita nas pomnik pierwszych osadników oraz furmanka, polski wóz. Jak to wyglądało?
na wschodzie Polski bieda. Ktoś kupuje od rządu paragwajskiego mnóstwo ziemi, jakiś przedsiębiorca, nie z Polski. No i propaguje wiadomość, że można pojechać i dostać tanio ziemię w Paragwaju. Tanio, za równowartość jednej krowy 10 hektarów. No więc ludzie sprzedają wszystko i emigrują. Dostają tu ziemię, ale najpierw muszą ją wykarczować, bo tutaj był ów las atlantycki, ale robią to. No i to jest właśnie nie tylko ślad po tym, to jest osadnictwo, które ma korzenie w dwudziestoleciu międzywojennym. Mówiąc o przybyszach z Polski, musimy wszakże pamiętać o tym, że chodziło o Polskę międzywojenną i chodziło o posiadaczy polskich paszportów, ale wśród nich, poza etnicznymi Polakami, byli przecież, jak to na wschodzie dawnej Polski, zarówno etniczni Ukraińcy, jak i etniczni Białorusini. To byli nawet często ludzie z jednej wioski, a wiosek mieszanych było na wschodzie II Rzeczpospolitej całe multum. Dlatego też w miasteczku obok kościoła rzymskokatolickiego mamy również prawosławną cerkiew. Dlatego też dziś oprócz flag polskich znajdziemy również flagi ukraińskie. I nazwiska mają korzenie i polskie, i ukraińskie. Ich kiedyś nie dzielono wedle tego, jakiej są narodowości, ale z jakiego kraju przybywają. I jeśli mówimy o miejscach, gdzie ten etnos polsko-ukraiński wspólny w dalszym ciągu funkcjonuje, no to paradoksalnie właśnie to jest takie miejsce. Tak to historia chciała. Tak jak razem tu przyjechali pod ostre paragwajskie słońce, tak jak pospołu wykarczowali las, tak jak tutaj żyją wspólnie, tak razem tu leżą na miejscowym cmentarzu krzyże zarówno katolickie, jak i prawosławne. O Paragwaju nie ma w zasadzie żadnej literatury, poza wzmiankami w ogólnych historiach Ameryki Południowej i poza jedną książką. Ta książka autorstwa Wojciecha Ganczarka pod tytułem Sprzedani, reportaże z peryferii, jest absolutnie fantastyczna. Mówi ona o historii, ale również o problemach dzisiejszego Paragwaju. Autor przejechał cały kraj rowerem. Polecam. I polecam również wyprawy do miejsc, o których wielu mówi, a tam nic nie ma. To była wspaniała, pouczająca, niezwykła podróż. Moi drodzy, Paragwaj to jest kopalnia tematów wszelakich. A teraz strudzony, zgrzany i szczęśliwy żegnam się z wami. Do widzenia.